Siemanko, siemanko, 7:23. Ciemno jeszcze, jak nie wiem. Nie jestem przyzwyczajony, że o 7:30 jest jeszcze ciemno. Idę właśnie na dworzec, na pociąg i jadę na lotnisko. Dzisiaj mam lot o 10 do Porto, a później z Porto kolejny na wyspę Sal, Cape Verde, czyli wyspy Zielonego Przylądka. Rozpoczynam swoją 3-tygodniową trasę w Afryce. Jeśli ktoś nie widział wczorajszego odcinka z Amsterdamu, to polecam sprawdzić. Już myślałem, że znowu nie zdążę na kolejny lot. To już była przesada. Ale na szczęście się czas zmieniał. O, ja się obudziłem, właśnie patrzę, a tu w telefonie 13:15, a 13:35 mam kolejny lot. Mówię, nie, no niemożliwe. Ale taka panika była trochę. Ale na szczęście przestawiłem czas. Dobra, udało się. Już jestem w środku, teraz muszę zobaczyć tylko, która bramka. Wszystko sprawnie poszło. O, koszulki z Ronaldo już są, ja teraz jestem w Portugalii. Chcę znaleźć jeszcze kolanek, żeby coś zjeść. Wypić kawę, bo jeszcze kawy się nie piję specjalnie, żeby się przespać w samolocie. To był dobre wyjście to było, bo spałem calutki lot, ponad 2 godziny. Praktycznie pusty samolot będzie z 20 osób albo z 30. Trochę nierentowny interes. Dobra, cofam to. Samolot jest pełny, tylko między lądowanie pewnie tylko do ludzi dołożyli. Pewnie leciał z Lizbony. Myślałem, że mamy 2 godziny lotu, a tu mamy 4 godziny lotu. A ja kawę wypiłem, co ja tu będę robił tyle. No i jestem! Cape Verde. 132 ze 193 krajów Organizacji Narodów Zjednoczonych, które odwiedziłem. Czekajcie, słońce świeci. Wyspy Zielonego Przylądka, czyli Cabo Verde, to archipelag składający się z 10 głównych wysp i kilku mniejszych wysepek na Oceanie Atlantyckim. Zamieszkuje je około 550 000 osób, z czego większość mieszka na największej wyspie Santiago, gdzie znajduje się stolica, Praia. Wyspy są znane z aktywnego wulkanu Fogo, pięknych plaż oraz unikalnej muzyki morna. Choć nazywają się Zielonym Przylądkiem, większość wysp ma suchy, pustynny krajobraz, który tworzy ich niepowtarzalny urok. Tutaj, żeby tu przylecieć, nie potrzebujecie wizy. Wiem, że chyba tylko na wjeździe trzeba jakiś podatek zapłacić, ale to zaraz wam powiem, zaraz dokładnie wam powiem. Coś było, że 31 euro, ale nie jestem przekonany, czy to dalej obowiązuje, także jak będę musiał zapłacić, to wam powiem. No i tak, wychodzę z lotniska i muszę gdzieś tam iść na główną drogę, łapać autobus do Santa Maria, czyli do miejscowości, w której się zatrzymuję. Podpowiedział mi gościu, gdzie łapać. No i teraz zobaczymy, czy mi się to uda. No i złapałem że autobus, który jest darmowy. Widzicie, zaraz wydawać na taksówkę, można złapać za darmo autobus. No i tu mnie pan wysadził. W sumie nie wiem, gdzie jestem. Mam do swojego hotelu jeszcze 500 metrów. Jestem w miejscowości Santa Maria, czyli najbardziej popularnej miejscowości, ale piękny zachód. Najbardziej popularnej miejscowości wśród turystów, którzy przyjeżdżają na wyspę Sal dokładnie. Powiem wam tak, no hotele tanie tutaj nie były, bo ja za mój hotel płacę $100 za noc ze śniadaniem. Bo chciałem mieć w miarę taki hotel, żeby nie spać znowu w hostelu, bo raz na czas muszę być w hotelu i żeby być blisko plaży. No i z tych takich, które były blisko plaży, no to ten się wydaje najlepszy, także dlatego go wziąłem. Bo były tańsze oczywiście, ale były tak słabe, że szok. No, opowiem wam, że w niektórych... Yo! Nothing! Już myślę, że sobie znajdzie kogoś. No, tu na pewno będą dużo zaczepiać, to jest pewne, no ale to jest ich biznes, ja to rozumiem. Muszę troszkę poczytać, co ciekawego
może być, znaczy teraz już tam sprawdzałem oczywiście, ale żeby sobie od rana ułożyć jakiś fajny plan. Przede wszystkim, co tu dobrego można zjeść. Bo podróżowanie to testowanie smaków. Nie no, miejscówę mam złoto. Tutaj w kolejnej uliczce mieszkam. Jestem w samym centrum. Idealnie. I mam bardzo blisko do plaży, bo tylko jedna uliczka. No i tu od razu jest mój hotel. Ocean się nazywa. Oby był taki jak na zdjęciach, a nie, że będą porobione zdjęcia. No a tu jest główny deptak. Tu deptak, a tu mój hotel. Złoto. Tutaj możecie zobaczyć. Wygląda flaga Wysp Zielonego Przylądka. Czyli Cape Verde. A Cabo Verde. A nawet tylko pisało Cape. To pewnie różnie się pisze. No i tak, łazienka. Bilet. Nie no, perfekt. Powiem wam, że tak, hotel bardzo fajnie. Tak na zdjęciach. Tu są drzwi wejściowe. Zarąbiście jest to zrobione. Bardzo mi się to podoba. Na 3 osoby, jak ktoś jest chętny, zapraszam. Można wpaść, tu się przespać. Widok na plażę? Prawie. Tam widać plażę i tam widać plażę. Gdyby nie ten budynek, to było idealnie po prostu. Ale jak tu mówią, nie można mieć wszystkiego. Jeszcze za $100. Ale pokój piękny. No i patrzcie to, drodzy Państwo, leci nowy odcinek Podróże Wojownika. Pięknie. Przyda się takie miejsce, żeby sobie trochę dychnąć przed mocnymi 3 tygodniami w Afryce. Tutaj obok mojego hotelu od razu jest plaża, ale to rano mam plan, wstaję rano i przychodzę biegać. Trzymajcie kciuki, żeby się to udało, bo z jetlagiem różnie może być. Ale czuję, że to będzie fajny czas. Przed chwilą rozmawiałem z moją znajomą, moją panią adwokat, którą serdecznie pozdrawiam, jak będzie oglądała, i oczywiście Filipa. Mówiła, że tu była i było super, znaczy byli. Także wiem, że będzie świetnie. Dostałem w hotelu na przywitanie piwko i zamówiłem ośmiorniczkę. 20 euro taka. Uwielbiam ośmiorniczkę, naprawdę uwielbiam. W Afryce były najlepsze, jakie jadłem w ogóle kiedykolwiek na świecie, także mam nadzieję, że to będzie tak samo dobra. Ośmiorniczka 11/10. Idę teraz położyć, zobaczyć, co tu się wyprawia. Ale ładnie centrum wygląda, trzeba przyznać, naprawdę. Tutaj to sal, to jest mocno turystyczna. Także będzie ciekawie. Ja już się milion razy śmiałem z tego, że ja zawsze, gdzie nie pojadę do jakiegoś nowego miejsca, to ja mam chyba napisane na czole coś, kupię coś nielegalnego, bo zawsze, gdzie tylko wyjdę na miasto, od razu zaczynają mnie zaczepiać i się pytać, czy coś chcę kupić. Nie, dzięki. I zdziwieni, że nie chcę. Jak to możliwe? Przecież wyglądam na takiego, co chcę. A tu jednak nie. Ale ładny sklepik. Typowy z pamiątkami tutaj. Hello, hello. Everything okay? I don't need nothing, thank you. No i co, na mieście w sumie poza restauracjami to za dużo się nie dzieje. Dobra, dzisiaj na spokojnie wracam do hotelu. Idę zrobić trening, bo powiedziałem sobie, że w grudniu codziennie trenuję. Codziennie robię trening, choćby nie wiem co. Także z wieczoru jeszcze nie robiłem dzisiaj, bo nie było kiedy byłem cały dzień w samolocie. To trzeba zrobić teraz. No i jutro rano pokażę wam, co się dzieje na wyspie. Siema, siema. Rozpoczynam kolejny dzień na wyspie Sal, wyspie Zielonego Przylądka. Śniadanko zjedzone. Może miałem zamiar iść zaraz na siłownię, ale niestety jest taka temperatura, że szok. W ogóle hotel super, tam gdzie śpię, wszystko fajnie, ale jedyny minus jest taki, że do 12 w nocy grał zespół na dole w barze i po prostu masakra, nie dało się spać. Siemanko, z tej strony ekipa Nag Muay Camp z Phuket, Tajlandii. Serdecznie zapraszamy na nasze obozy do Tajlandii. Kolejny, pierwsze 2 tygodnie stycznia niestety już jest full. Kolejny mamy od 18 stycznia do 2 luty. I później numer 3 mamy od 16 luty do 2 marca. Jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszamy na stronę www.nagmuaycamp.com.
przyjeżdżacie na sportowe wakacje, czyli razem trenujemy, imprezujemy, dobrze się bawimy i zwiedzamy piękną Tajlandię. Zapraszamy. Widzimy się w Phuket. Au! Yo. No, plaża bardzo ładna. Woda czyściutka. Tutaj dalej. O, tutaj jest jeden hotel z leżakami, tam dalej beach bar. Beach bar, jakieś bary. I trzeba się później tam przejść zobaczyć. Na lotnisku widziałem, reklamowali tutaj bardzo jeden taki beach bar, jeden beach bar, pewnie to jest ten, chyba że tam dalej jeszcze jakieś są. Jak już jesteśmy przy temacie plaży, musicie uważać na jedną rzecz tutaj. I to wczoraj mi też kolega nagrał, że też miał ten problem. Tutaj są bardzo zdradliwe fale. Przy fali jest bardzo mocny prąd wsteczny. Czyli Wam się będzie wydawało, że wszystko jest ok, że dacie radę, że taka mała fala, fajnie się bawicie, a tu nagle z dołu zacznie Was wciągać. I uważajcie na to, bo to jest nawet napisane na oficjalnych stronach, że tutaj właśnie na wyspie Sal i na tej drugiej Buena Vista to jest duży problem, a turyści po prostu często lekceważą takie ostrzeżenia. Fajny hotelik też. Idę trochę tu pochodzić. Na początku pokażę Wam plażę, żebyście zobaczyli jak to tu wygląda. O, surfing. Właśnie widziałem, że ktoś się uczy, ale dzisiaj akurat w ogóle nie ma fal, także dzisiaj z tego surfingu to chyba nie bardzo im coś wyjdzie. Kurde, ja muszę gdzieś tu zostawić chyba swoje klapki w krzakach, tak żeby mi nie ukradł. Co, to jest ta siłownia? Nie, chyba gdzie indziej. Bo mam iść na siłownię, właśnie później zobaczyć taka siłka właśnie na plaży. No ale to chyba nie ta. Tam chyba w drugą stronę miała być. W ogóle, skąd wzięła się nazwa Sal? Dlaczego ta wyspa się tak nazywa? Musicie wiedzieć o tym właśnie, że tutaj wydobywa się sól. I to bardzo dużo. Może pojadę później albo jutro właśnie w to miejsce, gdzie wydobywają. Można tam też się kąpać i unosić oczywiście elegancko na powierzchni, bo jak wiecie, ma bardzo dużą wyporność. O, choinka połączona ze slumsem. W ogóle gdzieś podobno też są ciekawe slumsy. Też może tam się uda później pojechać albo jutro. Muszę to wszystko fajnie rozłożyć na ten, które tu jestem, żeby 2 fajne odcinki dla Was nagrać. Kolejna ciekawostka, jaką powinniście wiedzieć tutaj właśnie o Cabo Verde, czyli Wyspach Zielonego Przylądka, to jest to, tutaj mówi się po portugalsku. W XV wieku Portugalczycy skolonizowali właśnie te wyspy i też one stały się jednym z głównych ośrodków handlem niewolnikami właśnie. Takie były czasy. Tutaj właśnie brali niewolników i wywozili ich później w inne części świata. Tutaj w ogóle ta plaża, zaraz Wam pokażę całą, Santa Maria, to jest najlepsza plaża na całej wyspie. Właśnie dlatego tutaj są wszystkie te najlepsze resorty i tak dalej. Tu jest całe życie wyspy praktycznie. Ona ma 8 km długości. Wygląda bardzo ładno. No, tutaj już widać w ogóle więcej ludzi, czyli tutaj już więcej resortów z tej strony jest niż tej, co ja jestem. Ja też już mieszkam praktycznie na końcówce tej plaży. Tutaj ta wyspa jest znana oczywiście z tego, że produkuje się sól, ale też z tego, że dużo jest różnych sportów wodnych i można też na ryby pojechać. Właśnie te ogromne ryby tutaj łowić. Kłady, bagi, to też wczoraj widziałem. No, ładnie rybkami handluje. O, przypłynęli właśnie rybacy. Zobaczymy, co tam ciekawego mają. O, rozgwiazdy. Nie wyciągać z wody. Nie obowiązuje w Afryce. Ale śmierdzi rybami. Uroczy zapach. Yo! O, patrzcie, jakie tu piękne, ogromne. Tutaj właśnie też czytałem, że na tej wyspie, jak jesteście sympatykami owoców morza, to tu można zjeść najlepsze, świeże. Ja wczoraj jadłem właśnie ośmiorniczkę i była po prostu cudowna.
Ryby na taczkę i jedzie. Rasta. W ogóle muszę wam powiedzieć, że zacząłem się przygotowywać właśnie już do odcinków z Gambii. I to, co się dzieje w Gambii, to tego się nie spodziewałem. Będziecie mocno zaskoczeni, jak ta część Afryki, a dokładnie ten kraj. Ten kraj to jest Gambia, to jest taka trochę Tajlandia Azji, o, tak powiem. Wyprawiają się tam bardzo podobne rzeczy, ale nie tylko z kobietami, a także z facetami. Ale to wszystko zobaczycie w odcinkach już prawdopodobnie w niedzielę lub w poniedziałek. Nie wiem, jak to będzie szło. No, ale będziecie zaskoczeni na pewno. Żebyście wiedzieli też to, że wyspa Sal nie zawsze była taką popularną wyspą. Dopiero odkąd zbudowali tu lotnisko międzynarodowe, to wtedy na tą wyspę się zrobił taki boom. Zaczęli budować resorty, oczywiście restauracje, wszystko dookoła, cała infrastruktura typowo dla turystów. No i teraz jest najpopularniejszą wyspą z tych 9, które tutaj są. O, to jest chyba hotel, gdzie miałem się zatrzymać. Ale widziałem pokoje, jakie były stare, ale nie wiem na 100% czy to tam, ale bardzo podobnie wygląda. Dobra, idę teraz zobaczyć na miasto, drugą część jeszcze. No i później biorę taksówkę albo, chyba że znajdę Bagiego gdzieś albo Kłada i ruszam gdzieś. Dobra, właśnie znalazłem, wynajmują tu rowery elektryczne i skutery. Skuter na 24 godziny za 35 euro. No ale to przy plaży. Myślę, że gdzieś kawałek dalej może nawet znajdę taniej. Czekajcie, jak sobie to policzę. To jest prawie 150 zł. To w Tajlandii za tyle macie 2 tygodnie. Dobre ceny mają, ale raczej nie będę miał wyjścia i tak będę musiał wynająć i tak, żeby pojeździć trochę. Patrzcie, co ciekawego znalazłem. Restaurację, gdzie wisi polska flaga. Tu w ogóle jest dużo Polaków na tej wyspie. Jutro w ogóle będę miał gościa specjalnego na odcinku. Nie będę wam za dużo zdradzał, ale dziewczyna co robi coś bardzo świetnego na tej wyspie. Pomaga dzieciom i jutro wam pokażę, co ona robi dokładnie, bo się już z nią zgadałem. Jesteśmy na jutro umówieni. Ale powiedz mi tylko, że coś tu mają polskiego do jedzenia, to będę zachwycony. Dobra, widzę, że ta polska flaga to jest tylko na patencie, bo jest wszędzie witamy, witamy, a po polsku zamiast pisać witamy, to jest powitanie. Mogli się upewnić szczerze, jak się pisze. Ale dobra, idę sprawdzić. No i tak wygląda mój obiadek dzisiaj. Ośmiorniczka z ziemniaczkami, kawka, soczek i ryż. Tu jeszcze przyszedłem z drugiej strony. Z taką już mniej turystyczną część. No, tutaj mieszkają też bezdomni. Tu dalej jest taka siłka, na którą później będę szedł. Ale teraz jest zdecydowanie za gorąco. No i wracam do hostelu. Ładowanie telefonu, szybkie biorę powerbanka i biorę skuterek i ruszam zwiedzać wyspę. Takie moje pierwsze spostrzeżenia. Mogę się mylić. Jak ktoś uważa, że się mylę, to mi dajcie znać w komentarzach. Ale tu mi wygląda na takie, jak byłem pierwszy raz w Egipcie. Ile lat temu to było? Miałem wtedy 18 lat, 17 lat temu. Jak byłem właśnie w Hurgadzie, to takie były jeszcze takie hotele, wszystkie, wiecie, tak nic dookoła, tylko stałe hotele. To takie palmy sztucznie jeszcze posadzone i tak dalej, i tak dalej. No i tu mi na razie tak wygląda właśnie. Oczywiście ja wiem, że ta wyspa się dopiero rozwija i tak dalej. No ale wydaje mi się, że jeszcze trochę lat potrzebuję na to. O, przez przypadek wszedłem do resortu jakiegoś, czy hotelu. Pięknie to wygląda, takie kwiaty. Mieliśmy coś podobnego, dużo mniejszy, ale nam po prostu zdechł w ogrodzie. Ale takie coś mieć na wejściu, cudownie. Nigdy w żadnej podróży nie miałem tylu zakłóconych lotów co teraz.
Właśnie dostałem wiadomość z Kiwikom, że mój lot jest zakłócony. Że niestety nie dam rady polecieć jutro moim lotem. Znaczy stąd do Dakaru dam radę. W Dakarze miałem mieć przesiadkę do stolicy Gambii. I niestety przez to, że opóźniony samolot mam stąd, to nie zdążę na tamten lot. No ale to jest mega, jestem przezadowolony z tego właśnie. Niedawno zacząłem dopiero korzystać z Kiwikom, wcześniej z Tripcom korzystałem, co bardzo nie polecam, bo są bardzo nieprofesjonalni. A za to Kiwikom coś pójdzie nie tak, od razu dają odszkodowanie. I teraz mi też zaproponowali od razu 260 euro za to, że mój drugi lot jest zakłócony. Petarda. Od razu mogę wykorzystać na nowy, a tamci to w ogóle była tragedia jakaś. No ale mniejsza z tym, ale to w ostatnim czasie przecież co chwilę jakiś lot mi nie wychodzi. Ja nie wiem, co to się dzieje z tymi liniami lotniczymi, no ale albo ja tak trafiam. Ale dobre jest to, że dali odszkodowanie. Ostatnio dali ponad 700, teraz 260, prawie 1000 euro do odszkodowania już. Także całkiem spoko. Wracam do hotelu ładować fon i ruszam. Spokojna ta wyspa jest taka bardzo. Typowo bardziej na wakacje, podróżniczo raczej słabo. No ale fajnie, cieszę się, że zobaczyłem. Reggae Club. No, pokażę wam. Thank you. Pokażę wam. No need nothing, thank you. Cały chcą wciskać. Znaczy wiadomo, co mi chcą wciskać. Kto powiedział, że ja chcę? Muszę kupić magnesy przede wszystkim. Centrum naprawdę ładne. Znaczy to jest taka ładna ulica jedna. Ale jak wam mówiłem, mi się wydaje, że to wszystko się tu dopiero rozwija. I jeszcze tu potrzeba parę lat dobrych, żeby to tak wszystko było takie jak powinno. Ale i tak jest w miarę ładnie. Jak na Afrykę to jest bardzo ładnie i to trzeba przyznać. Bo co jest wyjątkowego? Że jest czysto. W Afryce czyste miejsca znaleźć to jest naprawdę coś niespotykanego. Bardzo popularne miejsce to musi być wśród Polaków. Normalnie spotykam co chwila. Znaczy ja wiem, że to jest, tu się po małej przestrzeni przemieszczam, ale co chwilę jakiegoś Polaka spotykam. Ciekawe. Nigdy nie myślałem w ogóle, żeby wybrać się na wakacje tutaj na Wyspie Zielonego Przylądka, ale widzę, że to chyba dość popularny kierunek jest. No i pamiętajcie też o tym, że jak będziecie tutaj przyjeżdżać, to są Polacy, którzy tutaj organizują wycieczki na miejscu. Korzystajcie od nich z tych wycieczek. Zawsze dacie coś zarobić swojemu też. A oni tak współpracują z lokalsami, to lokals też zarabia. Każdemu to na dobre wychodzi. To się teraz narobiło. Myślałem, że fajnie, że mi oddali pieniądze, ale jednak nie fajnie. Bo nowy bilet 800 euro. Znalazłem jeszcze za 600. Wiecie jakie połączenie? Stąd, żeby dolecieć do Dakaru, to jest niecała godzina. A połączenie jakie mam, to stąd do Amsterdamu i z Amsterdamu do Banjul. Taki bezsens w ogóle. Muszę specjalnie wracać tam, żeby polecieć tam. I 1 godzinę 7 godzin, przesiadka 6 i 7 godzin znowu lecieć. Ja pierwsze co za głupota. Ale właśnie rozkminiam tutaj teraz coś nowego, że po prostu, bo jeden lot mam, ten, który mogę dolecieć do Dakaru i po prostu dolecę do Dakaru, tam się prześpię na lotnisku, bo będę tam o 1 w nocy. Prześpię się na lotnisku i kombinujesz właśnie, żeby wziąć jakiś statek, fery, po prostu przepłynąć z Dakar do tego Banjul, czyli stolicy, albo stolicy Gambii oczywiście, albo autobus, znaczy pewnie jakiś busik, taki pewnie kolektywo mały będzie, albo na raty jakoś taksówkami. Ale i tak to wyjdzie dużo taniej niż samolot. Dużo taniej. Jeszcze mi zostanie to, co mi wysłali z tego, to jeszcze mi zostanie. Będzie na jakiś hotel. Także muszę to kombinować teraz fajnie, jak to zrobić. No i widzicie, jedno zakłócenie i już tworzy się nowa przygoda. Miało być tak, że elegancko sobie stąd dolatuję do Dakaru, z Dakaru do Banjul jestem, ale jednak nie. Moje przygody muszą być bardziej urozmaicone i jednak nie może być tak łatwo. No i to są właśnie podróże wojownika. Zawsze coś nie wyjdzie i zawsze wychodzi na lepsze. Dobra, mistrzowie w swojej klasie po prostu. Mam, że dawno mnie tak nikt nie zaskoczył.
Mówię, że potrzebuję skutera. Oni mówią, najbliższy możliwy termin niedziela. A jest czwartek. Ja mówię, jaka niedziela? Przecież mamy czwartek. Mówię, tak, ale do niedzieli wszystko zarezerwowane. Ja mówię, to ktoś skuter zarezerwował do niedzieli do przodu. No chyba, że ktoś wziął na parę dni i tak, no to rozumiem. No ale jeśli ktoś się zarezerwował, a to wezmę w sobotę 14 i aż do niedzieli nie mają, no to nie wesoło. Idę teraz spróbować, o to chyba nie za daleko, kombinować gdzieś samochód wynająć, bo muszę jechać na drugą stronę wyspy, a inaczej się tam nie dostanę. No i cóż, samochód na sobotę, podkreślam, mamy czwartek. Wszystko pozajmowane wszędzie, to szok, nigdy z takim czymś się nie spotkałem. I zaraz się okaże, że jedyną opcją jaka mi zostaje na wyspie to happy hour. Żartuję, oby nie. Że tak wam mówiłem, codziennie ćwiczę, także odpada. Totalnie. Zero imprez do Sylwestra. Znaczy, taki jest plan. Ale co z tego wyjdzie, to się okaże. Wracam teraz po paszport, idę jeszcze w inne części miasta. Może tam mi się gdzieś uda załatwić samochód, ale ciężko to widzę. No i podejście numer 3 do wynajęcia czegoś. Musiałem się przebrać. Podróże wojownika, przygoda na wyspie Sal, zielony przylądek, szukanie skutera. Ale te podróże emocjonujące. Szok. Nie no. Jeszcze trzymam kciuki, ale jak już tych nie będzie, to już to na dupie. Tu po prostu jeszcze zobaczę wszystko, co się dookoła dzieje, bo jest jeszcze parę miejsc do zobaczenia. Pójdę sobie na siłownię za jakieś 2 godziny. Zobaczę. Jeszcze nie odpuszczę. No i cóż, los tak chciał. Zostaję w Santa Maria. Ale już mnie z tym zaczepiania zaczynają dalej. Ja serio. Ja jestem mega spokojnym gościem, bo ja rozumiem, że to jest każdego interes, no ludzie chcą zarobić. No ale nie przejść minutki, żeby ktoś wam rzuci konie przy what you want. A ja mówię, tylko kurde chodzę sobie tutaj. Ja wiem, że dla nich to nie jest normalne, żeby chodzić. No bo ogólnie, nie wiem czy wiecie, ale w krajach tutaj, na przykład afrykańskich, dla nich chodzenie to jest coś dziwnego. Oni cały dzień siedzą tylko. Ale ja lubię chodzić, także mówię, no to, że chodzę sobie po prostu. Więc to na pewno czegoś szukam. Że czego ja szukam? Szczęścia. Żartuję, moje szczęście to ja mam w Tajlandii. Moją Alusię. No. Dobra, idę na plażę. Jakieś piwko muszę wyluzować troszkę. Jak mówiłem, jak nie wiedam tą drogą. Jeden się nie udało, to trzeba się zrelaksować w jakimś pięknym miejscu. No tutaj powiem wam, że jak ktoś się tak urządził, no to ma pięknie. To jest właśnie taki jeden beach bar też z basenem. Wbijam tu zobaczyć, tylko najgorsze, że myślałem, że gdzieś pojadę dalej. Przebrałem się cały. No i trudno. Powiem wam szczerze, że spoko tu jest. Spoko, ale typowo na odpoczynek. Zdecydowanie. Bo za dużo możliwości tu nie macie. Zobaczę jeszcze wieczorem, co się będzie działo oczywiście. Bo wczoraj bardzo długo muzyka grała, było bardzo długo słychać. Także zobaczymy, co się dzieje. Aha, kurde, to jest hotelowa, a nie beach bar. Ale mają fajnie zrobione. Kto z was surfował kiedyś? Dajcie znać. Mi się zdarzyło parę razy w życiu. No proste to nie jest. Jeden z moich widzów podesłał mi tą siłownię, że jak będę, żeby obowiązkowo wpaść, poćwiczyć. No i powiem wam, że petarda. Ale fajnie wygląda. Czekajcie, you can have us member of the bank. A, no niestety nie mam jak. Ciekawie porobione wszystko. Ławeczki, sztangi. Ciekawie. Miejsce idealne. Ale z godzinkę trzeba jeszcze poczekać, bo jeszcze jest za ciepło. Teraz to jeszcze mnie zjarało, także szok. Ale wrócę zrobić trening. Tak jak wam mówiłem, codziennie ćwiczę w grudniu.
No, teraz na zachód słońca dużo lepiej się ćwiczy. Zdecydowanie. Forma musi być cały czas. Ale fajne miejsce, naprawdę bardzo mi się to podoba. Pięknie się ćwiczy w takich warunkach. Trochę wieje, sorry, ale super miejsce. 45 minut treningu zrobione. W super seriach oczywiście. Ja robię dość intensywny, dość szybki trening. I robię tak, że 5 serii w jednym ćwiczeniu, znaczy 5 ćwiczeń w jednej serii i każdy po 20 powtórzeń. Czyli moja seria to 100 powtórzeń na 5 różnych partii ciała. I przeważnie robię 5 takich serii właśnie, czyli mam 500 ruchów zrobionych i powiem Wam, że w podróży taki trening złoto. Bo i dobrze poćwiczycie, i spalicie trochę kalorii, i dobrze napompujecie mięśnie, i dobrze się czujecie po takim treningu. A to bardzo ważne. Siłka 10 na 10. Dobra, idę się przejść po mieście, zobaczyć co się dzieje. Wczoraj dość wcześnie wróciłem do chaty, a tu podobno wieczorami jest całkiem nieźle. Tylko nie wiem właśnie... Yeah, forget it, yeah, of course. Wciska mi kit, że mnie pamięta z wczoraj z Reggae Baru i że czego pamiętam, że mi coś sprzedawał. Tak, pamiętam, no. O 19 byłem w pokoju, spałem, ale byłem z tobą w Reggae Barze. O, tam jakieś występy są akurat. Zaraz zobaczymy, co się dzieje. Nie, przecież tu się nic nie dzieje. Poza tym, że wszyscy ludzie siedzą w restauracjach, się nie dzieje nic. Fajnie gra. Ja powiem Wam, że to jest już drażniące aż. Naprawdę się nie da przejść ulicą, bo co 5 sekund któryś coś chce. Wiecie, to świadczy o tym, że dużo ludzi musi tu przyjeżdżać z Polski. Nawet jest polskie menu w restauracji. Oczywiście nie ma nic polskiego do zjedzenia, ale sam fakt, że jest. Ja wracam do siebie tutaj. Jest najlepiej oceniana ta restauracja, także idę tu. No i dobra, koniec tego odcinka. Chciałem pokazać więcej. Niestety wyszło jak wyszło. Nie moja wina, ale to nic. Jutro z samego rana jestem umówiony z dziewczyną tutaj, która chce mi pokazać coś wyjątkowego. Chce mnie zabrać na slumsy, do świetlicy, którą zrobili Polacy specjalnie dla dzieci. Dla biednych dzieci ze slumsów, także to jest coś niesamowitego. Oczywiście kupuję dzieciakom też prezenty, jakieś, wiecie, święta już niedługo. Ostatnio wsparłem parę takich fajnych inicjatyw. Także tu też to zrobię. No, to opowiada się naprawdę fajny dzień. Także zapraszam na jeszcze jeden odcinek, właśnie taki z tej gorszej strony. Tu Wam pokazałem ładne, turystyczne miejsca. A jutro pokażę Wam, jak żyją tutaj ludzie lokalni, jak wyglądają slumsy i jak wygląda wszystko to poza tymi ładnymi turystycznymi miejscami, jakie jest prawdziwe życie. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętaj o tym, żeby zostawić subskrypcję do końca roku. Chcę zrobić naprawdę bardzo fajny wynik na YouTube, także tylko Ty możesz mi w tym pomóc. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, 50% ludzi, którzy oglądają filmy, nie subskrybują kanału. Także możesz to być Ty, także jeśli możesz, wciśnij ten przycisk na dole i zostaw suba. Pamiętajcie o komentarzach i lajkach. Pozdrawiam.